Cześć, ostatnio pokazywałem moją nową lunetę. Jest to luneta XED od Discovery Optics. Jest to moja już druga luneta od nich. Lunety od Discovery Optics ED i XED są bardzo fajnie, bardzo mają ładne szkła. Przychodzą od razu z montażem. Problem jest taki, że ten montaż jest do repetiera. Natomiast jeśli chce się zamontować taką lunetę na semi-auto, to pojawia się problem, ponieważ na rynku jest bardzo mało montaży, które pozwalają montować lunety o tubusie o średnicy 35 mm. Także w tym momencie takie montaże właściwie produkuje niewiele firm. Możemy sprowadzać ze Stanów montaż, możemy sprowadzać szpura 35 mm. Ja wybrałem opcję z Wielkiej Brytanii, mianowicie sprowadziłem montaż firmy Tier One. Montaże firmy Tier One są bardzo chwalone, są bardzo dobrej jakości. Trochę jest z nimi teraz problem, ponieważ Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, więc przy próbie sprowadzenia tego do Europy oczywiście pojawia się problem, ponieważ jest to akcesorium do broni. A jak wiadomo, jak ktoś sprowadza akcesorium do broni z zagranicy, to Urząd Celny wysyła do ciebie antyterrorystów. No może trochę przesadzam, ale niewiele. W każdym razie przyszło, wygląda bardzo ładnie. Oczywiście jest, nie wiem jak to otworzyć, nie wiem czy to jest zaklejone czy co, czy to jest za pomocą tego guzika nieszczęsnego. O, chyba tak, udało się, alleluja. Dobra, czyli mamy sam montaż. No, typowy aerowy montaż. I teraz chwila prawdy, ponieważ Discovery Optics ma dosyć szerokie to miejsce pod wieżę i na dodatek ma tutaj wystającą śrubę do napuszczania azotu. Więc pytanie teraz, czy ten montaż będzie pasować do tej lunety? Wydaje się, że tak. Musiałbym go odkręcić. Niestety nie mam przy sobie kluczy. Zobaczmy. Tutaj niestety tylko nie dostarczyli pełnych kluczy, tylko same bity. Także nie odkręcę sobie teraz tego montażu, pierścieni na tym montażu. Natomiast jeszcze, żeby było śmieszniej, zamówiłem sobie coś takiego od Tier One również. Bo okazuje się, że Tier One ma bardzo ładne montaże, tylko że za bardzo nie mają tutaj żadnych otworów montażowych. I że jeśli chce się zamontować coś więcej, na przykład poziomicę, to trzeba kupić cały taki dodatkowy pierścień z zamontowanym kawałkiem szyny Picatinny. Żeby było śmieszniej, jest tutaj dosyć absurdalna konstrukcja, ponieważ szyna Picatinny jest montowana, owszem, do tego fragmentu pierścienia. Natomiast żeby się to nie obracało, jest tutaj druga śruba, która, ponieważ sam pierścień jest stosunkowo wąski, już nie ma na czym się wesprzeć. W związku z tym zrobili tutaj taką podkładkę blokującą. No, działa, nie jest to może szczyt inżynierii, no ale działa, trzyma się, nic się nie rusza, także mam nadzieję, że będzie to spokojnie działać. Jeszcze muszę przemyśleć, w jakiej to orientacji przymocować. No chyba nie ma wyjścia, chyba z przodu to będę musiał przymocować. No i wyląduje ta lunetka na moim AR10. Także na najbliższych zawodach mam nadzieję ją trochę pokatować. Także dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.